Witamy Was wszystkich serdecznie. Kwarantanna z Bitcoinem. Jak co piątek, dzisiaj troszkę w późniejszych godzinach, ze względu na to, że czas działa inaczej niż sobie to wyobrażałem. To znaczy, jak w Polsce przestawiliście zegarki do przodu, to ja nie wiedziałem, że na drugiej półkuli przestawia się do tyłu. Także z 4 Ja też godzin nie wiedziałem. różnicy zrobiło nam się 6 godzin różnicy. U mnie jest godzina 13, u was jest 19, tak, u was jest. Także szukamy nowej godziny, żeby się z Lechem zgrać. Dajcie znać, jak wam odpowiada wieczorna godzinka. Wiemy, że pewnie się przyzwyczailiście do śniadania z nami. Później już to chyba do drugiej kawy, a teraz wychodzi na to, że jednak piwko będzie z kwarantanną z Bitcoinem. Także dajcie znać w komentarzach, jak wam ta godzina odpowiada. A dzisiaj tytuł odcinka wymyślił Lechu, żeby nie było, że ja. Że dzisiaj Lechu chciał popromować jakąś nową teorię spiskową. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy właśnie trwa globalny atak na dominację dolara. Znaczy, ja się spotkałem z takim określeniem. Oczywiście narracja została przypisana do tego, co się w tej chwili dzieje, czyli nagle okazało się, że nie tylko kraje BRICS, ale kolejne kraje, nawet Francja, Brazylia, tutaj Arabia Saudyjska, kto tam jeszcze się dołącza do tego końca rozliczania się w tak zwanym petrodolarze. Zwiększa się udział w handlu z juanem. I no jest to dosyć symptomatyczne, że nagle wszyscy jak jeden mąż rezygnują z rozliczania się w dolarze. No nie wszyscy, tylko kilku graczy. Tak. No ja tak. tu będę trochę kontrargumentował Lecha, także Brazylia jest w BRICS oczywiście, że tak jak tutaj zauważacie. Ale sama ta teoria, bo mówimy tutaj o teorii spiskowej, która została krzyknięta mianem projektu Sandman, skąd ta nazwa nie wiem, ale no więc ta teoria zakłada, że 100 różnych krajów zamierza jednocześnie odejść od standardu dolara, co wiemy i teraz czy to jest prawdą czy nie, to raczej nam w kwarantannie zawsze nas fascynuje to, jak narracje wpływają na przebieg zdarzeń gospodarczo-ekonomicznych, na geopolitycznych zdarzeń. I teraz mamy nową narrację, która się pojawiła po kryzysie bankowym w Stanach, który się jeszcze nie skończył, prawda? Bo dalej przecież gówno się rozlewa. I teraz pojawia się teoria, że nagle jest tu jakaś koalicja krajów, którzy chcą opuścić standard dolara. Oczywiście cała ta teoria bierze się z jakichś tam filmików, z jakichś tam podrzędnych blogów, ale nie zmienia to faktu, że nawet Fox News o tym wspomniał. Czyli nabiera to rozpędu, nie? To jest zadziwiające. No jeszcze na dodatek okazało się, że ubezpieczenie od bankructwa obligacji Stanów Zjednoczonych, też ceny tego ubezpieczenia, tak zwane credit default swaps, co jest niebywałe, że tego typu, że ktokolwiek by obstawiał, że obligacje skarbowe USA będą niewypłacalne, a jednak koszty tego ubezpieczenia poszły oczywiście wertykalnie w górę. I oczywiście z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, no to jakby wygląda to niesamowicie, nie w sposób niespotykany, ale wszyscy wiedzą, że powoli zbliża się moment, w którym Kongres Stanów Zjednoczonych będzie musiał znowu kolejny raz podnieść niezmienialny limit zadłużenia, którego nie da się podnieść. To jest limit, którego nie można przekroczyć, więc trzeba go podnieść. Tak, nie można tego przekroczyć. To taka już ceremonia była przecież, bo słyszymy o tym, jak nie co rok, to co kilka lat, że mają ten problem. Nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć, po co ten limit jest, skoro można go podnosić. Więc to jest... To jest tak jak wiesz, z rzucaniem palenia, nie? Że dzisiaj tylko 5 papierosów, a później zapalę 6, dobra, to tylko 6 dzisiaj. Także to tak chyba podobnie jest
pieniądze uzależniają. No i tutaj piszecie w komentarzu, co to za kraje, czy mamy listę. No i nie mamy tej listy, bo nikt tej listy nie ma, prawda? Ktoś tutaj sugeruje, że prezydent Kenii należy do tej koalicji. Ja po pierwsze, jak jest jakaś koalicja, taka koalicja jakby była, to ja się pytam, przecież gdzie lotniskowce amerykańskie, nie? Przecież wszystkie te kraje, które są w tej koalicji, to powinny już mieć zaparkowane lotniskowce w swoich granicach, przecież żeby wprowadzić demokrację, nie? No, ale wiesz, na pewno w ciągu ostatnich 20 lat udział amerykańskiego dolara w rezerwach banków centralnych spadł z 70% do ledwo 60%. Udział euro, no tam mniej więcej się nie zmienił. Tam udział w bankach centralnych, jeśli chodzi o rezerwy, to jest około 20%. No i rośnie znacząco znaczenie juana. Zresztą no, na samo życzenie, że tak powiem, USA, bo w momencie, kiedy dolar został całkowicie zmilitaryzowany w ostatnim czasie, więc no, nie dali wyjścia przecież, tak? No, chociażby Rosja nie może zakładać, że będzie mogła swobodnie używać dolara, że będzie mogli swobodnie dysponować swoim kapitałem. Więc tutaj no jakby to nie było tak, że ktoś to zrobił specjalnie, tylko rzeczywiście nie mają wyjścia, muszą z czegoś innego korzystać i stąd naturalnie udział dolara no musi spaść, tak? No nie wszyscy mogą być w tym klubie. Znaczy z jednej strony możemy mówić, że nie wszyscy mogą być w tym klubie, ale tutaj widać, że inni sobie zakładają nowe kluby, skoro nie mogą być w tym klubie. To trochę jak ostatnio z ligami futbolowymi, nie? Też się nagle porobiło i więcej federacji jakichś piłkarskich. To nie jest za bardzo mój sport, ale no z tego co słyszałem, to się porobiło jakieś nowe puchary i tak dalej, także trochę podobny mechanizm. Wiesz, i na to wszystko Xi Jinping ląduje w Moskwie, spotyka się ze swoim ziomkiem Putinem, który ponoć w ogóle to są bardzo dobrzy koledzy, przyjaciele bym powiedział, bo wiesz, Putin wysyła czekoladki Xi Jinpingowi na okazję urodzin, Xi Jinping coś tam wysyła też Putinowi na urodziny, także oni się lubią i wydaje mi się, że oni się nawet, ta ich relacja jest lepsza niż ich relacje z ich doradcami, to znaczy, że prędzej Putin powie Xi Jinpingowi prawdę niż jakiś jego tam podwładny, który wiesz, stara się komentować wszystko, że wszystko się zgadza z linią partyjną i nic się złego nie dzieje. Także to spotkanie pewnie było znamienne. No i na koniec oczywiście piękna scena, gdzie widzimy nakręcone jakimś telefonem czy czymś, jak Xi Jinping się żegna z Putinem i mówi, że razem zobaczą zmiany, które nie zaszły od 100 lat. No i teraz znowu to się podpina pod teorię projektu Sandman, no że 100 lat temu to przecież było Bretton Woods. To słuchaj, to może mi wyjaśnić, dlaczego Francja postanowiła dokonać pierwszy raz rozliczenia transakcji zakupu gazu w juanach, a nie w dolarze. Zawsze robili to w dolarach, a w tej chwili w juanach. Dlaczego? Bo może po prostu tak poproszono o taką formę płatności. Wiesz, no proszę cię, to jest gaz naturalny, nie? To nie jest ropa jeszcze to raz, dwa. To nie jest też jakaś gigantyczna transakcja. I pytanie brzmi, czy naprawdę takich transakcji wcześniej nie było robionych za juany? No ponoć pierwszy raz w historii. No wiesz, na pewno to, co moim zdaniem jest znamienne po tym spotkaniu Xi Jinpinga i Putina, to, że jasno użyli stwierdzenia, że będą budować wspólne prosperity, wspólny rozwój i że tak powiem, korzyści w wielobiegunowym świecie. Jeżeli Xi Jinping z Putinem zaznaczają, że ten świat już jest dzisiaj wielobiegunowy, no to już dzisiaj można powiedzieć, że USA nie jest na podium, tylko to podium nagle się musi poszerzyć, bo jest tych biegunów więcej, prawda? Jest Rosja z Chinami, plus ta oś amerykańska, no plus Saudowie, którzy grają swoją piłeczkę jak zawsze, to pewnie tego nigdzie w mediach nie było tego podanego, czyli to, że Arabia Saudyjska dogadała się
z Iranem. To jest w ogóle jakieś, nikt o tym nie mówi, ale to jest epokowe wydarzenie. Przecież to byli śmiertelni wrogowie, ale przyszły Chiny i powiedziały: panowie, dogadajcie się. I nagle Chiny są takim namiestnikiem pokoju w konflikcie, wielopokoleniowym konflikcie, gdzie Iran był odcięty od wszystkich prawie że i był sam sobie graczem. Nagle się okazuje, że Chiny stają się orędownikiem pokoju. Przypominamy o tym, że Chiny też chcą być orędownikiem pokoju na Ukrainie na przykład. Więc wpływ chiński z tygodnia na tydzień tak naprawdę się poszerza. Plus te transakcje w juanach. Ja w ogóle nie do końca jestem przekonany, czy to jest kierunek, w którym chcemy iść, że to faktycznie Chiny będą narzucać teraz światu swoją walutę, bo chyba te, plotki z zeszłego roku o tym, że BRIC chce zrobić swój system walutowy, to nie miały się chyba opierać o to, że to chińska waluta będzie, nie? To raczej miałoby zmierzać do stworzenia jakiejś nowej waluty globalnej, a tutaj się okazuje, że Chiny puszują swojego shitcoina, nie? Nie wiem, na ile to się wszystko zgrywa. Znasz moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że to jest przechodzenie na juana, to jest raz, że zwiększanie ryzyka konfliktu i raczej tutaj dążenie do wojny. Amerykanie przecież nie odpuszczą. Więc jej jedynym środkiem pokojowym byłoby przyjęcie właśnie z neutralnej waluty do rozliczeń i wiadomo, co powinno być tą walutą i powinien nią być Bitcoin. Oczywiście od razu się podnoszą głosy, że Bitcoin nie dałby rady, że to za mała kapitalizacja i tak dalej, że nikt by nie był w stanie się w ten sposób rozliczyć, za duże wahania i tak dalej. No ale od czegoś trzeba zacząć i natychmiast, gdybyśmy osiągnęli kapitalizację rynkową właśnie, która jest potrzebna do rozliczeń międzynarodowych. Zresztą moim zdaniem już jest na tyle duża. Jeżeli rząd amerykański spuszcza 9,000 bitcoinów i nawet nikt nie zauważył tego w kursie, to nawet chyba cena Nie, wzrosła. ktoś tam zauważył taki ruch na blockchainie tylko, ale co ciekawe teraz, bo tutaj Lechu się odnosi do informacji, że Stany Zjednoczone sprzedały prawie 10,000 bitcoinów, które zarekwirowały oczywiście skąd? No, z Silk Roada, uwolnić Rossa Ulbrichta. I jeszcze chyba z 30 czy 40 im zostało łącznie? No i teraz, zostało im 41 000, ale co jest ciekawe, kiedyś pamiętasz, robili aukcję, na którą się zgłaszali gdzieś tam po prostu, tak powiedzmy, poza rynkiem się zgłaszali licytujący i licytowali to. A teraz wyobraź sobie, że oni to przelali po prostu na Coinbase i zdampowali na Coinbase. Ale zauważ, jak chcą sprzedać, to nagle to jest normalne aktywo, które oni sobie mogą sprzedawać, tak? I już jest czyste, jak już jest wyprane. Pochodzisz z nielegalnych, z handlu bronią i narkotykami, ale jak my sprzedajemy, to już jest czyściutkie. To już nie, może nawet nie o to chodzi, że czyściutkie, tylko że to jest normalne aktywo, którym można sobie handlować i są z tego pieniążki. Ja tylko piję do tego, że Coinbase, jak wy byście spróbowali takie bitcoiny przelać na Coinbase, to by wam zarekwirowali konto i nigdy byście już ich nie wypłacili, ale jak robi to agencja rządowa, to w dupie te wszystkie AML-e i tak dalej. No to tylko to mnie denerwuje. Moim zdaniem Coinbase powinien to zablokować, powiedzieć im, że oczywiście, że powinien. Pochodzące z Silk Roada musimy to zablokować. Macie teraz dolary, ale żeby wypłacić, to musicie przejść kolejną weryfikację KYC, AML i w ogóle wszystkich wymienić i zweryfikować. No tak. Takie zamrożenie. No więc, ale faktycznie to jest takie kolejne uwiarygodnienie, prawda? Da się sprzedać tyle naraz bitcoinów, no i jest płynność. Jest płynność i można, i to jest prawdziwe aktywo, którego nie trzeba licytować, bo to też takie właśnie to jest znamienne, że to nie jest coś, co jakaś, nie wiem, ciągnik, który trzeba zlicytować, tylko to jest po prostu aktywo, które sobie rządowy departament może po prostu spieniężyć. Tak samo, no właśnie, więc nasze urzędy skarbowe urządzają licytację tych bitcoinów, które mają nadal. Więc mogliby po prostu, chociaż z drugiej strony... Nie umieją się zweryfikować na giełdzie.
No, ale to, Kto ma się zweryfikować? Naczelnik Urzędu Skarbowego. nie, no, Kaczyńskiego może zweryfikować. powinien najpierw zrobić jakiś przetarg na giełdę, która będzie obsługiwać im tego typu transakcje. Zresztą no, można, wiadomo, że e, s- na takiej licytacji nikt nie kupi powyżej ceny rynkowej, chociaż chyba zdarzyło się, że na poprzedniej licytacji ktoś kupił, Stanisław chyba kupił powyżej ceny rynkowej. Tak. No bo to Ale są czyściutkie wybrane bitcoiny, także wiesz, to są więcej warte. Więc może rzeczywiście im się może to bardziej opłacać niż sprzedawane na giełdzie, bo ktoś się głupio zalicytuje. No ale z drugiej strony też może ktoś za nisko zalicytować i wtedy będą musieli sprzedać poniżej ceny aktualnie giełdowej, więc Tak, a zawsze jest ryzyko. Zawsze jest ryzyko. no właśnie, bo tutaj Legal Tech mówi, że krytyka Bitcoina jako środka rozliczeń międzynarodowych nie ogranicza się tylko do kapitalizacji. No to porozmawiajmy w takim razie. Dajcie znać, co jeszcze by teoretycznie było przeszkodą w takich rozliczeniach międzynarodowych. Dlaczego? No płynność pewnie to może na początek nie trzeba byłoby robić jakichś gigantycznych transakcji, ale przynajmniej próbnie, małymi krokami robić coraz to większe deale w ten sposób. I A tutaj Legal tak mi wypomina, że nic dziwnego, że na giełdzie sprzedają bitcoiny. No to właśnie mówimy, że trochę dziwne, no bo Polski Urząd Skarbowy nie umie tego zrobić. To raz, a dwa, te bitcoiny pochodzą z przestępca, no więc albo wszyscy jesteśmy równi, albo są też równiejsi. No i ja tylko tego się czepiam. Nie tego, że faktycznie umieli to zrobić, bo chociaż to też jest zadziwiające, że ktoś umiał to zrobić. Przelać te bitcoiny. No ale powiedzmy, że już przez te kilka lat się nauczyli. Chociaż bardzo powoli te zmiany zachodzą. no ale a propos takiej krytyki, że handel za bitcoiny jest ryzykowny, czy banki nie są w stanie się angażować w handel bitcoinami, czy świadczenie tego typu usług, bo jest to duże ryzyko prania pieniędzy, no to upadek Credit Suisse obnażył bardzo ciekawą sytuację, że teraz jak UBS przejął Credit Suisse, no to nagle zostały ujawnione procedery Credit Suisse, bo wiadomo, że Credit Suisse miał wiele na sumieniu przez ostatnie lata, ale teraz wyszło jeszcze dodatkowo to, że nadal w ostatnich latach pomagali amerykańskim obywatelom unikać opodatkowania poprzez tam jakieś sprytne działania dotyczące lokowania dywidendy i tak dalej, i tak dalej. I no, teraz to wyszło na jaw i rzeczywiście Credit Suisse, poważna instytucja bankowa, zajmowała się, no nie wiem, no to można nazwać praniem pieniędzy, prawda? No to chyba było ich główne źródło przychodu, nie? Tak. Na to wygląda. Więc nikt mi nie mówi, że banki nie angażują się w handel bitcoinami, dlatego że jest to ryzyko prania pieniędzy. Przecież to jest ich główne źródło utrzymania w tym momencie. Bo gdyby nie to przecież z kredytów Ale co mają za się akcja? utrzymać. Przecież prezes UBS-u, czyli tego banku, który przejął Credit Suisse, w ogóle podał się do dymisji, nie? W tym tygodniu. Także niezłe gówno musieli połknąć, jak się prezes podał do dymisji, nie? To No prawda. i ile jeszcze jest takich banków, które przymyka oko na tego typu transakcje albo świadomie właśnie pomaga klientom z całego świata zarządzać majątkiem, w cudzysłowie. No. Pewnie sporo. Wiesz, to co jest No jeszcze ale znamienne... z drugiej strony można można być pełnym podziwu dla takiego Credit Suisse, że brali na siebie takie ryzyko, że no Taka robota, no co? tak, no w sensie, że brali na siebie ryzyko, że pomagali tym klientom, że jednak no, w pewnym sensie nie można ich krytykować na zasadzie, że próbowali pomóc tym ludziom, swoim klientom, narażając się na przykre konsekwencje, prawda?
Tak. Tak, no wiesz, rynek nie znosi pustki na pewno, też tak można powiedzieć. Ale to, co w kwestii rozlewania się gówna dalej w tym systemie bankowym, szczególnie amerykańskim, to ciekawa scena miała miejsce w kongresowej komisji, gdzie zasiadała babcia Żanetka, Żaneta Jeleń. Posłuchajmy. Right. So what is your plan to keep large depositors from moving their funds out of community banks into the big banks? We have seen the mergers of banks over the past decade. I'm concerned you're about to accelerate that by encouraging anyone who has a large deposit in a community bank to say, we're not going to make you whole, but if you go to one of our preferred banks, we will make you whole at that point. Look, I mean, that's certainly not something that we're encouraging. That is happening right now. That is happening because depositors are concerned about the bank failures that have happened and whether or not other banks could also No, fail. it's happening And because you're fully insured no matter what the amount is if you're in a big bank. You're not fully insured if you're in a community bank. Well, you're not fully insured. No więc gówno się rozlewa, ponieważ nagle się okazuje, że są równe i równiejsze banki, tak? Bo mamy te banki, które mają status za dużych, żeby upaść i ich depozyty będą wykupione w 100%, a banki regionalne niestety tylko do $250,000. I teraz trwa migracja, wielka ucieczka kapitału z małych banków do dużych banków, gdzie depozyty będą na pewno chronione. No i teraz pytanie brzmiało, pani Żanetko, jaki jest wasz plan, żeby uniknąć kolejnych bankructw przez to? Jaki jest wasz plan, żeby uniknąć kolejnych konsolidacji, bo cały czas na rynku trwają te konsolidacje bankowe. Łączą się wielkie banki, skupują te mniejsze, żeby zaraz się nie okazało, że zostaną dwa na rynku. Tak wielkie, że tak, jak to mówią, too big to save, tak? Za duże, żeby uratować nawet, bo to nie chodzi o to, żeby za duże, żeby upaść. Nagle się okaże, że one są za duże, żeby dało się je uratować. I tutaj robi się zagwozdka. No i więc mamy ten odpływ z tych małych banków do dużych i na to wszystko się składa do kupy, prawda? Ten Xi Jinping z tym Putinem, ta Francja, Saudowie, Iran się z Saudami dogadujący, rozliczenia w juanie. No i jak tutaj, i to jest idealny grunt na to, żeby przyszedł sobie jakiś bloger i napisał, jest taki projekt Sandman i tam jest 100 różnych krajów, którzy się dogadali, żeby teraz wykolegować się z dolara. I teraz, czy to jest prawda, czy nie, to do części z tych krajów dojdzie ta informacja, że jest taki plan i oni sobie pomyślą, kurde, czy my jesteśmy w tym planie? I to jest, wiesz, bo to jest tak, jak właśnie dlaczego są bankrady. No bankrady są nie dlatego, że banki są niewypłacalne, tylko dlatego, że po prostu ktoś rozsiał plotkę, nie? Przecież tak tydzień temu Fed tak to uzasadnił, że to przecież zostało zachwiane zaufanie do banków. To nie problemem nie jest to, że one są niewypłacalne, tylko to, że ktoś puścił plotkę. Nie? No ale z drugiej strony też nie możesz obwiniać użytkowników na przykład Twittera za to, że jakiś bank upadł. No to jest absurdalna teza, że to przez użytkowników Twittera nagle wszyscy zaczęli wypłacać pieniądze z jakiegoś banku. Zaczęli wypłacać dlatego, że bank był w zagrożonej sytuacji, więc można by powiedzieć, że jeżeli ktoś krzyczy pożar, no to co, to on jest odpowiedzialny za to, że ludzie są zagrożeni? No nie, on co ma sobie wyjść spokojnie, tak? Wiesz, to jest takie, co było pierwsze, kogut czy kura, nie? W sensie jajko czy kura, więc to trochę mi to taki trochę jest też dylemat. przypomina...
Przypomina też działanie tych, którzy grają na krótko, więc często się mówi, że właśnie jakieś firmy upadają dlatego, że ktoś shortował ich akcje i po prostu zniszczył ich kurs na giełdzie i to jeszcze bardziej spowodowało jakąś lawinę negatywnego sentymentu. Przyspieszyło, Tylko, że tak naprawdę ci, którzy shortują, ci, którzy w ten sposób inwestują, oni sobie nie wybierają spółek, które są silne, które nic im nie zagraża, tylko właśnie te, które wiedzą, że chylą się ku upadkowi. Oni po prostu przyspieszają ten proces, który by prędzej czy później i tak miał miejsce. Więc można mieć zarzut taki, że po prostu upadek danej spółki następuje szybciej niż później. Więc taka panika czy rozszerzanie się tego typu informacji o tym, że jakiś bank jest faktycznie, bo Silicon Valley Bank był zagrożony i rzeczywiście był w trudnej sytuacji, no to ludzie mieli prawo wiedzieć. I to, co jest właśnie ironiczne, że dlaczego to regulator nie powiedział inwestorom i depozytariuszom, że ten bank jest zagrożony. To jest rola właśnie regulatora, żeby powiedzieć: ej, słuchajcie, nie trzymajcie pieniędzy w tym banku, bo on jest zagrożony. To zrobili, No to, zwykli. Przecież to by wywołało właśnie bankrat. No ale to jest teoretycznie to jest rola regulatora, żeby zadziałać w odpowiednim momencie, a tu okazuje się, że regulator nie wiedział nic, albo wiedział i udawał, że wszystko jest w porządku. Problem polega na tym, że regulator zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, że w takiej sytuacji jest cały szereg banków i przecież gdyby opublikował taką listę na swojej stronie, lista zagrożonych banków, no to co by się stało tego samego dnia? Przecież wszyscy by pobiegli wypłacać pieniądze z tych banków. Ale no owszem, ale to ma kolejne konsekwencje. Skoro wszyscy wiedzą, że regulator tego nie powie, to wiedzą, że nie mogą liczyć na regulatora i ulegają wszelkim możliwym plotkom, które mają miejsce właśnie w mediach społecznościowych, bo wiedzą, że nie mogą ufać regulatorowi. I to jest ten problem. Bo teraz, jeżeli regulator wychodzi, jeżeli przychodzi ktoś z Departamentu Skarbu, czy prezydent wychodzi przed mównicę, mówią, że banki są bezpieczne, system bankowy jest bezpieczny, no to wszyscy tu mówią, tu mi tramwaj jedzie, nie? Sprawdzam. I to zaufanie do tego, co mówią, jest całkowicie nadszarpnięte, więc wszyscy się sugerują tym, co rzeczywiście, jeżeli jakiś anon w internecie opublikuje jakiś raport, który rzeczywiście ma ręce i nogi i jest poparty sensownymi danymi, no to social media pełni rolę tutaj swego rodzaju regulatora rynku, czy kanarka w kopalni, który mówi, no sorry, ale trzeba uciekać, nie? Tak. To, co mnie jednak, wiesz, przygotowując się do dzisiejszego odcinka, szukałem informacji na temat projektu Sandman. No i najwcześniejszy artykuł znalazłem przed kilku dni, który opowiada o tej całej zmowie tych 100 krajów. I to na jakimś podrzędnym blogu. Ale to, co mnie zadziwiło, to, że kiedy wszedłem w Google'a, wpisałem projekt Sandman, zobacz, ani jednego newsa na temat To gdzie tego, znalazłeś że w takim razie? w Bingu. Sztuczna inteligencja mi w Bingu znalazła, ale w Google nie ma ani jednej informacji, nic, nawet zupełnie żadnej sugestii, że jest jakiś projekt Sandman, który ma coś wspólnego z bankami i tak dalej. Nic, ani słowa. Przypadek to jest na pewno. W Bingu wyskakują te artykuły, ale w Google już nic, nie? Oczywiście pojawiają się tezy, że ten projekt Sandman to jest część działalności propagandowej w Rosji, w tym wypadku, żeby doprowadzić tutaj do destabilizacji, więc to też należy Robimy brać za pod troli uwagę, że darmowych. tak, no ale nie no, tutaj jakby ostrzegam, jeżeli ktoś by temu uległ, no to równie trzeba sobie zdawać sprawę, że to może być element sprawnej propagandowej akcji, na co trzeba No to jest w Tomie graj Putinowi, wziąć poprawkę, tak? Tak. No ale z drugiej strony też nie można przecież ignorować faktu, że dlaczego nagle te
wszystkie kraje zaczynają rozliczać się w juanach, co mają jakieś umowy, jakieś ciekawe, intratne z Chinami podpisane. Zresztą zobacz, Chiny zostały odcięte od produkcji chipów, od importu. I jak myślisz, czy twoim zdaniem wpłynie to negatywnie na rynek produkcji układów scalonych w Chinach? To pozytywnie, w sensie na pewno się rozwinie. No, zainwestowali tam jakieś grube miliardy dolarów, żeby ten cały rynek w ogóle jakby, no nie wiem, urodzić. Także wpłynie bardzo dobrze, tak? Rozproszy się produkcja, tylko że oni będą mieli opóźnienie. No, kilka No lat. wiesz, no tak jak jeżeli nie musisz sam myśleć, bo możesz sobie spokojnie zamówić z Tajwanu z chipy, no to specjalnie nie masz specjalnie motywacji, żeby u siebie to robić, bo tu jest tanio, szybko i solidnie i na Tajwanie i spoko, tak? A nie dość teraz, że właśnie Chiny będą musiały mocno zainwestować czy rozwinąć produkcję lokalną, to jeszcze dodatkowo uderzy to właśnie w eksporterów, ci, którzy dotychczas zarabiali miliardy na eksporcie układów scalonych do Chin. I to jest jakby podwójny taki trochę strzał w stopę, bo skoro już nawet widzieliśmy koparki, które były oparte o chipy 7 nanometrów, które były pochodzenia chińskiego, stricte chińskiego, bez wykorzystania chipów z Tajwanu i tak dalej, więc już wiadomo, że Chiny posiadają dosyć zaawansowaną technologię, już dużo udało im się odtworzyć. Więc to nie jest tak, że oni będą sobie tam produkować w 14 nanometrach w starej technologii i tak zostanie. Nie. Więc tutaj mają bardzo, bardzo dużą motywację w tej chwili, żeby jednak jak nie samemu nad tym pracować, to ukraść, wykupić i tak dalej po cichu, prawda? Więc No, to ale jest. No tak samo z jestem- samymi sankcjami na Rosję też, dopóki się jeżeli Chiny nie współpracują przy tych sankcjach, no to te sankcje mają odwrotny skutek niż można było oczekiwać. No właśnie, pytanie od Rolanda. tutaj, czy kod tylko dla bogatych? No to jest źle zadane pytanie, moim zdaniem. Kopanie zostało dla tych, którzy mają tani prąd. No, i zawsze Więc będzie. jeżeli jesteś w kraju, w którym prąd jest śmiesznie tani, przecież czy Wenezuelczycy są bogaci? No nie, ale mają tani prąd i bardzo dużo Wenezuelczyków przez ostatnie lata właśnie w ten sposób wykorzystywało bitcoiny do radzenia sobie z koszmarną biedą i inflacją. Oczywiście na każdym kroku im się to utrudniało i z racji na dużą korupcję i w bezprawie większość z tych ludzi, którzy mieli swoje własne koparki, no trochę źle skończyli, ale właśnie to biedni ludzie w takich krajach jak Wenezuela najbardziej korzystali na kopaniu, głównie dlatego, że mieli tani prąd. I pewnie w wielu miejscach tam, gdzie no oczywiście w Polsce kopanie to nawet jeżeli ktoś jest bogaty, to i tak w Polsce nie ma sensu kopać. Co z tego, że jesteś bogaty i zainwestujesz w sprzęt, jak prąd jest drogi, no to nie ma znaczenia, czy jesteś bogaty, czy biedny. Że nawet będąc biednym, mając jedną małą kopareczkę przy tanim prądzie, jesteś zawsze do przodu per jednostka. Więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie dla bogatych. Mamy raczej, jest inny problem. Problem polega na tym, że mamy do czynienia powiedzmy z dominacją poszczególnych górników czy firm górniczych, które mają dosyć wysoki hash rate i co ostatnio widać, przecież w ostatnich 2 tygodniach hash rate wzrósł nam nagle z 300 na 400 exahaszy, co jest to tak jakby ktoś nagle odpalił w 2-gigawatową instalację, czyli no, można by powiedzieć jakaś mała elektrownia atomowa w ciągu relatywnie krótkiego czasu. Więc to jest naprawdę spore inwestycje. Oczywiście pojawiają się tezy, że to Rosja na Syberii, że tamto, że siamto i że to już jest na poziomie, kopanie na poziomie narodowym, ale
Jest nadal bardzo dużo miejsc na świecie, gdzie ten prąd jest tani, a koparek jest nadal dużo, bo sam Bitmine już nie trzeba się specjalnie dobijać do Bitmina, żeby kupić koparki. Jest dużo dostępne na stoku i nawet sami wysyłają oferty, czy może ktoś by kupił kopareczki. Kopareczki tanie do sprzedania, kopareczki. Także- O, tak. Także no my w Polsce mamy nadal najdroższy prąd w Europie z racji wysokiego udziału w energii z węgla, więc tutaj opłaty z tytułu praw do emisji u nas są bardzo mocno wpływają na ceny energii, więc no Ale nie też, dość, że mamy wiesz, wysoką inflację, to jeszcze mamy najdroższy prąd w Europie w tej chwili. No właśnie, ale też wiesz, taka jakaś odpadowa energia też jest ciekawym miejscem do zagospodarowania z jakiegoś metanu z farm, czy jakichś innych miejsc, czy nadmiaru produkcji z solarów i tak dalej. To też jest przecież ciekawe miejsce do kopania. No ale przechodząc dalej, bo dużo się dzieje oczywiście w świecie. Lada moment Twitter opublikuje, to taka ciekawostka, Elon zapowiedział, że lada moment dzisiaj, dosłownie myślałem, że może w trakcie nawet naszego live'a, Twitter wypuści, open source'owo opublikuje swój algorytm rekomendacji treści i będzie to pierwsza platforma społecznościowa, której algorytm do rekomendacji treści będzie publicznie dostępny. No więc pierwsze co, Lechu, trzeba zrobić, to skopiować cały ten algorytm, wkleić do ChatGPT i zapytać, jak należy budować zasięgi na Twitterze, prawda? I ChatGPT przeanalizuje nam ten algorytm i powie, jaką strategię należałoby przyjąć. Najbardziej optymalną. Także to Czekam lada aż moment. wkleisz. Ja też czekam, jestem ciekaw, co nam powie. Ale w tym tygodniu pojawił się zatrważający raport nikogo innego jak właśnie Goldman Sachsa, naszego kochanego Goldman Sachsa, który twierdzi, uwaga, w raporcie, 300 milionów miejsc pracy będzie, że tak powiem, pod wpływem najbliższej fali sztucznej inteligencji. W samych tylko Stanach Zjednoczonych 150 milionów ludzi może stracić pracę, czyli połowa ludzi w Stanach Zjednoczonych. No i co ciekawe, że AI jeszcze w tym roku ma się przyczynić, przez najbliższe 10 lat ma przynieść 7% rocznego wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, także trochę w to mało. bym prędzej dla uwierzył. mnie. To byś prędzej uwierzył? Tak. Mi się wydaje, że to ciut za mało, jeszcze bym powiedział. Ale ten nagłówek sprawił, że wszyscy zaczęli sikać po gaciach. Znaczy, nie wiem, czy może akurat ten nagłówek, bo ten raport na pewno dolał oliwy do ognia. No i nagle wyskoczyło stowarzyszenie, czy to jest fundacja na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii, dokładną nazwę zaraz tutaj możemy znaleźć, ale pojawił się wielki list otwarty, podpisany w tym momencie przez prawie 2000 osób z całego świata, w którym apelują oni o to, żeby na 6 miesięcy wstrzymać rozwój potężnych modeli językowych takich jak GPT-4. To jest w ogóle... Ale to jest absurd jakiś, nie rozumiem. No ale dobra. Żeby w trakcie tej pauzy w weryfikowalny sposób można było przebadać efekty i zapewnić i ryzyka i zapewnić bezpieczny i zarządzalny dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Teraz to jest no i na tej liście, żeby nie było, oczywiście mamy tutaj Elona Muska, Steve'a Woźniaka, mamy Harariego, mamy Andrew Younga, no i mamy tutaj listę długi, nawet, uwaga, Chris Larsen, co-founder Ripple'a. Wszyscy ci, Wszyscy którzy chcą się zostali podkleić. wysiudani z udziału w OpenAI. To na pewno od razu,
Ale to jest, no właśnie, Lechu, jakie jest twoje zdanie, powiedz? Co ty uważasz, czy ta No wiesz, petycja coś da? włączył im się pies ogrodnika. Elonowi Muskowi na pewno, bo on przecież dał 100 milionów tutaj dolarów na fundację, na non-profit OpenAI, a tu nagle okazuje się, że nagle z non-profit stał się for profit. I on nic z tego nie ma teraz i no i nie dziwię się, że jest trochę wkurzony. No ale widzę tak przeszedłeś częściowo do sztucznej inteligencji. Ja chciałem tylko zwrócić na jedną ciekawą rzecz, że o związku Bitcoina ze sztuczną inteligencją i tu okazuje się, że już jeden z widzów chciał się pochwalić, że właśnie przy wykorzystaniu narzędzi, o których mówiliśmy w odcinkach, stworzył, proszę cię, Przepraszam cię. stworzył książkę o Bitcoinie dla dzieci, notabene w Canwie i w obrazki robione w Midjourney, teksty generowane przy pomocy ChatGPT, więc Co, sam- zachęcamy do lektury, tak? tak, no do lektury pewnie niedługo będzie ta książka jakoś wydana, opublikowana, może w formie e-booka, może będzie wydrukowana, ale jakby tutaj widać to połączenie, że można właśnie przy użyciu tego typu narzędzi dużo szybciej produkować cenne treści, chociaż no, moglibyśmy sobie jakąś jedną stronę dla przykładu pewnie przeczytać. Zobaczymy, co tam ten ChatGPT wymyślił, prawda? Więc Czym jest Bitcoin? tak, czym jest Bitcoin? Także możecie się na przykład zobaczyć, czy takie treści byłyby cenne. No, w każdym razie jest tu tak pewne połączenie, że ta książka prawdopodobnie by nie powstała, gdyby nie te narzędzia, które przyspieszyły możliwość stworzenia tego typu książki. Jeżeli chodzi o ilustrację, jeśli chodzi o możliwość redakcji, czy współpracy przy tworzeniu treści. Oczywiście te treści potem były jeszcze edytowane, ale jest to właśnie ciekawy przykład, że możecie wykorzystać te narzędzia, które się teraz pojawiły, do tego, żeby szerzyć tematy związane z edukacją. No na pewno jest to teraz propagowaniem renesans Bitcoina. treści, tak? Renesans treści, ale wracając, bo ta petycja to jest jedna chyba z najważniejszych rzeczy, która się wydarzyła w tym tygodniu. No i teraz, wiesz, to co mnie osobiście jakby zaskakuje, to poza tym, że wszyscy nagle obudzili się z ręką w nocniku, wiesz, że nagle GPT-4 jest takie potężne i trzeba je zatrzymać, ale co też jest ciekawe, to, że celuje ta petycja w GPT-4. I teraz pytanie brzmi, czyli co? OpenAI ma zaprzestać rozwoju GPT-4, tak żeby Google, Apple i Facebook mogły nadgonić, tak? Bo ich modele są po prostu, wiesz, wąchają podłogę za GPT-4 i wiesz, do tego, wiesz, nie wiem, czy słyszałeś, ale jeden z zespołów AI w Google się zwolnił po tym, jak się okazało, że Google kazał im ich model BARD podpiąć do OpenAI i pingował przez API, zadawał pytania i wykorzystywał OpenAI GPT-4 do tego, żeby sam siebie uczyć i udoskonalać, nie? Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawa metoda, o której można powiedzieć, ale ten wzmocnione nauczanie, czy nie wiem jak to tam przetłumaczyć na polski. W każdym razie nagle się okazuje, że wiesz, przepraszam bardzo, robimy przerwę, żeby wszyscy mogli nadgonić, Chińczycy też, czy jak? Bo to takie, no jednemu się udało wybiec do przodu, to teraz nagle skrzyknijmy się wszyscy, żeby ej, tak nie może być, że jeden No mówię, ma taką... wszystkim się pies ogrodnika włączył nagle, więc... Ale, no i wiesz, oczywiście tutaj się mówi o jakiejś, nie wiem, dezinformacji, którą może siać GPT-4. Gdzie ta dezinformacja? Projekt Sandman, proszę bardzo, to największa dezinformacja, jaką może widzimy teraz w ostatnim czasie. Te pankrany to też były pewnie przez GPT-4, tak? No proszę was bardzo, to jest jakaś w ogóle komedia ta ankieta i w mojej ocenie to jest raczej tylko, wiesz, bo
ja jak na Twittera wrzuciłem wczoraj tweeta, nie? Że wiesz, jeszcze 2-3 lata temu ludzie mówili, no AGI, ta sztuczna generalna inteligencja to może za 20 lat będzie, a może, o ile w ogóle kiedykolwiek kiedyś, nie? Nagle teraz z dnia na dzień się okazuje, że wiesz, prezes OpenAI mówi, że w sumie ona ma już takie, wiesz, prześwity generalnej sztucznej inteligencji, a wielu twierdzi, że w ciągu najbliższego roku, 2 będziemy mieli każdą definicję AGI się wyczerpie, każda definicja AGI, nie? Już nie mówiąc o tym, co robią ChatGPT pluginy, które są największą integracją wertykalną w historii. Przecież nagle sztuczna inteligencja będzie się podłączać do wszystkiego. Będzie najbardziej interkonektowanym systemem w ogóle na Ziemi. I będzie w stanie wykonywać zadania, bo tak jak myśleliśmy o tym, że zastąpi tego, tamtego, to teraz nagle to jeszcze do kwadratu można podnieść, bo można wywalić tych, którzy pomiędzy systemami biegali, bo te, wiesz, tak jak na jakimś TikToku czy gdzieś indziej można zobaczyć filmy jak łatwy, tam ma side hustle, tu ci wygeneruje, tu sobie wkopiujesz to do kanwy, zrobisz sobie takiego e-booka i później go będziesz sprzedawał, tylko że ona już zaraz, jak wyłączą pluginy, to ona ci zrobi, już sama ci to prześle do tej kanwy, nie będziesz musiał robić kopię w klej, nie? Tylko będziesz dyktował jej, jak ma zmienić obrazki, bo przecież to jest multimodalny model. No i wiesz, wchodzimy w sytuację, w której teraz łącząc, to co chcę, pozwól mi dokończyć, łącząc petycję z raportem Goldman Sachsa, zobacz co się wydarzyło na briefingu prasowym w Białym Domu. There's an expert from the Machine Intelligence Research Institute who says that if there is not an indefinite pause on AI development, this is a quote, literally everyone on Earth will die. Would you agree that does not sound good? Your delivery, Peter, is quite something. It sounds crazy, but is it? No i oczywiście podsumowując, pytanie brzmiało, że tutaj podając cytat jednego z naukowców w OpenAI, dziennikarz pyta panią przedstawiciela prasowego Białego Domu, czy w ogóle biorą pod uwagę takie zagrożenie, bo zdaniem tego naukowca wszyscy umrą w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie zatrzymamy rozwoju sztucznej inteligencji. I teraz takie pytania padają w Białym Domu, wiesz, do prawej ręki prasowej prezydenta Bidena, który w ogóle pewnie ChatGPT nawet nie wie o jego istnieniu jeszcze, a tu się nagle okazuje, że to jest, zaraz wprowadzą to jeszcze na jakiś poziom, wiesz, bezpieczeństwa narodowego i zbanują razem z TikTokiem, bo może to brzmi absurdalnie, ale przecież dosłownie wczoraj wyobraźcie sobie, że Włochy zbanowały ChatGPT. Co? Bo oczywiście podają, że to z powodów wiesz, naruszenia zasad prywatności, nie? I przepraszam, co? Kraj zbanował ChatGPT. To nieźle. No, ale myślę, że ekolodzy byliby zadowoleni z przejęcia świata przez sztuczną inteligencję, no bo depopulacja tak i skończyłoby się zatruwanie środowiska dwutlenkiem węgla prawdopodobnie, więc No to i poza tym to trzeba zniknięcie chronić ludzi, dzieci trzeba. tak, no i zniknięcie ludzi przecież jest korzystne dla planety, więc same pozytywy, nie? Tak. Też jeszcze w tym tygodniu dodatkowo pojawił się u Lexa Friedmana w podcaście człowiek, który jest określanym badaczem sztucznej inteligencji, jakiś autorytet w branży, który przez 1,5 godziny czy prawie 2 przekonuje Lexa, że generalnie realizuje się każdy możliwy dyscyplinny scenariusz z każdego z horroru science fiction. I że to, że OpenAI wypuściło open source GPT-3, to w ogóle był jakiś totalny, kardynalny błąd, że to jest, że teraz wypuścili Gina z pudełka, którego się już nie da wsadzić z powrotem, bo tych modeli a la GPT-4 powstaje cały szereg, bo to jest coś, o czym ja nie wiem, czy ktoś w ogóle nad tym nadąża, bo nagle się to okazuje, raczej że Gina z butelki wypuścił Facebook, który niechcący
swoją lamę, nie? Dopuścił, znaczy niechcący dopuścił do sytuacji, gdzie cały model po prostu Niechcący. wyciekł. Niechcący, No, jasne. naukowcy. Bo to, tak, bo to miało być niby tylko dostępne dla naukowców, ale tak naprawdę każdy musi się zarejestrować jako naukowiec i sobie to ściągnąć, gotowy model. Z tym, że wyobraź sobie, że później ludzie wzięli ten model i zaczęli optymalizować do tego stopnia, że model porównywalny do GPT-4 można sobie na smartwatchu uruchomić. Tutaj widać na żywo gość na M1 na Macu sobie odpalił model 7 bilionów parametrów, odpalił sobie model GPT-4, prawie że GPT-4. Dlaczego mówię prawie? Ponieważ jest teraz wysyp zespołów, które biorą ten model od Facebooka, podpinają pod API do OpenAI i po prostu każą OpenAI uczyć swój model. Czyli to jest, wiesz, to co za OpenAI zapłaciło prawie 300 milionów, czy tam 30 milionów, nie wiem, już gubię się w tych zerach, to teraz nagle się okazuje, że te zespoły są w stanie jakby nadgonić model od OpenAI za $500-600 kosztów strzelania do API OpenAI, nie? Więc nagle się okazuje, że my taki model sztucznej inteligencji możemy mieć na telefonie, na zegarku, na laptopie, swój własny, osobisty model, bez konieczności bycia podłączonym do jakiegoś API zewnętrznej usługi, nie? Przepraszam Was bardzo za ten mikrofon, może jakoś to naprawię za chwilę. No, o ile same modele to potrafią tylko ładnie po prostu pisać, przewidywać, jakie słowa kolejne napisać, ale prawdziwa ich moc pojawia się w tym momencie, kiedy podłącza się je do rzeczywistych danych, które każe im się przetwarzać, przerobić, przeformułować czy wydystylować i wtedy objawia się ich prawdziwa moc, gdzie już w tej chwili są projekty, które polegają na tym, że w specjalnych bazach danych, które też są notabene odpowiednio zindeksowane, tak żeby łatwo było kontekstowo czy semantycznie wyszukiwać pokrewne dane, które są w jakiś tam sposób już ograniczone do właściwego kontekstu i wtedy taki model językowy na bazie już wiedzy z dokumentów, albo raczej setek dokumentów, czy gigantycznych PDF-ów, na przykład jakichś 1000-stronicowych raportów, jest w stanie w bardzo szybki sposób i raz, że wyszukać, dwa, że wydystylować realne, prawdziwe informacje i odpowiednio Je prezentować, tak jak i odpowiednio je potrzebujesz. prezentować. To już nie jest tylko i wyłącznie jakaś tam halucynacja modelu językowego, tylko praca na realnych danych i po prostu przedstawienie tych danych w bardzo przystępny sposób. Tak. Wiesz, i do tego łączy się GPT-4 z modelami takimi, tymi autonomicznymi modelami zadaniowymi. Plus dodaj do tego pluginy. Uruchom sobie model na swoim smartwatchu. Tutaj gość, nie wiem czy widzicie, uruchomił na smartwatchu model i podpiął sobie przez pluginy, podpiął go sobie do swojego GitHuba i dyktuje teraz zegarkowi, że ma zrobić pull request i dokonać takich zmian w kodzie na jego repozytorium na GitHubie. I siedzi sobie programista, mówi do zegarka i w sumie zrobił na dzisiejszy task. Kurczę, i jeszcze powie, teraz mi to odhacz w Jirze, że jest to już zrobione. Ja cię kręcę. Wow, naprawdę. Ja jestem w szoku. Jestem w szoku. Co tydzień przechodzimy kolejne fikołki, robimy. No. A swoją drogą tego gościa, właśnie McKay Wrigley, powinniście followować na Twitterze, bo gość jest jakimś totalnym hakerem. Mało tego, to co tu widzicie, to jest bardzo prosta aplikacja. Czekaj, czy ja mam to pokazuję? Nie. Chciałem inne okienko pokazać. No tak czy inaczej on mówi, że Siri jest bezużyteczne i można je zastąpić czatem GPT. No ale on wszystko, co jest ciekawe, to wszystko co on tworzy
od razu wrzuca kod na GitHuba i jednym kliknięciem możecie sobie na Apple Watcha zainstalować to GPT jak chcecie, bo to jest w tweetie pod tym filmikiem znajdziecie link, żeby sobie zainstalować tą apkę na swoim Watchu, nie? Także to z dnia na dzień Apple, ja się zastanawiam, co się dzieje w siedzibie Apple'a, Google'a i Facebooka. No przecież oni są wszyscy obsrani pewnie, konkretnie. Ich modele są do bani, a mają miliardy dolarów, przecież ogromne data center, superkomputery i jakoś nie potrafili prostego modelu zrobić, który OpenAI zrobiło na podstawie pracy naukowej opublikowanej przez Google'a, bo to Google wymyślił LLM-y przecież i nagle się okazuje, że OpenAI było w stanie zrobić coś lepiej niż Google jeszcze na podstawie ich pracy wcześniejszej, nie? No i gdzie jest odpowiedź Apple'a? Gdzie jest jakieś najnowsze konferencje? Jeżeli Apple na najbliższej konferencji, gdzie nie wiem, będzie pokazywał iPhone'a tam 17, czy ile ich teraz już jest, i nie powie o tym, że Siri to jest wielki model językowy, no to ja nie wiem, co się stanie z akcjami Apple'a. No, wiesz, korporacje po prostu są skazane na swój ciężar już, nie? Bo ich prędkość poruszania się takich wielkich korporacji. Co ciekawe, Microsoft i Google zwolnili to jest też ciekawe bardzo i symptomatyczne, zwolnili swoje zespoły do spraw etyki AI. Dlaczego? Bo po prostu po tym, co zrobiło OpenAI, bo wiesz, dlaczego Google nie wypuszczał Barda? Dlaczego Microsoft nie wypuszczał swojego modelu językowego? Bo wszyscy siedzieli w tych laboratoriach i uczyli go, tylko żebyś nikogo nie obraził, tylko żebyś nie przesadzał z tekstami, nie? Wiesz, i próbowali go cenzurować Problem cały czas. też był inny, że jakikolwiek projekt, który jest tworzony w Google czy tego typu dużych organizacjach, on musi przejść przez 150 różnych prawników. No właśnie, ten mid-level management. I nie jest nikomu, i żaden projekt nie jest w stanie ujrzeć światła dziennego, dopóki nie okaże się, że nie będzie żadnych pozwów, że nikt nie zostało naruszone żadne prawa, każdy musi wszystko tak dmuchają na zatwierdzić. zimne, tak, dmuchają na zimne, żeby tylko jedyna szansa dla takich dużych korporacji to jest po prostu realizować tego typu projekty w zupełnie nowych spółkach, czy w nowych startupach, które mogłyby, nie byłyby narażone na ogromne pozwy, czy no wiadomo, że atakowanie Google'a jakimś pozwem, no to od razu są miliony, miliardy dolarów ewentualnych kosztów, które są związane i ze sprawami sądowymi i ewentualnymi odszkodowaniami, prawda? No tak. Zobacz, co tutaj za plotkę. Ja nie wiem, czy to plotka, czy to news, bo to nie Sztuczna inteligencja zwolniła 150 ludzi. Tak? W NetGuru w Poznaniu. Ale na pewno to nie jest skutek działania sztucznej inteligencji, tylko po prostu w Stanach jest w tej chwili moda na niezatrudnianie. Bardzo dużo właśnie takich centrów outsourcingowych, które powstały między innymi w Polsce, no to w tym momencie nagle kończą swoją działalność. Ja we Wrocławiu znam firmę, która też miała zatrudniać tutaj polskich programistów dla amerykańskiej firmy i w tej chwili wyprzedają monitory za 30% ceny. Ups. A to co tutaj Roland jeszcze pisze, że wiesz, niedługo połączenie GPT z Boston Dynamics. No i teraz moim zdaniem, no to jest dla mnie, to jest w ogóle oczywisty krok. Ja bym się zdziwił, gdyby na najbliższym dniu robotyki Tesli, czyli tam, nie wiem, pamiętacie tego humanoidalnego robota, który nie umiał chodzić od Elona Muska, to ja bym się nie zdziwił, że gdyby ten robot wcześniej zaczął gadać niż chodzić. Że po prostu, wiesz, nagle wychodzi ten robot na stojaku i zaczyna gadać jak normalny człowiek z tobą i mało tego, interpretować, co ty mówisz. Ty mu mówisz, wiesz, podaj mi tą żółtą piłeczkę, a on powie, aha, no tak, tutaj jest ta żółta piłeczka, proszę. I nagle, wiesz, nie ma, interfejsem jest tylko ludzka komunikacja z takim robotem. No. Lada moment. No, tak, to dokładnie to, o czym piszesz tutaj, Wak pisze, że chcą zmusić OpenAI do bardziej konserwatywnego rozwoju GPT-4, a sami zwalniają zespoły do odpowiedzialnego, bezpiecznego rozwoju AI, no nie?
Więc dzieje No się dobrze, bardzo no ale dużo w tym zakresie. powiedz mi, jaki to ma wszystko wpływ na Bitcoina i na naszą misję propagowania wykorzystania Bitcoina, bo tak jakby wydaje się, że tutaj rewolucja związana z adopcją Bitcoina, czy tutaj cała ta rewolucja związana z Web3, z jakąś tokenomią, wiesz, blockchain i tak dalej, to wszystko nagle wydaje się, że poszło w zapomnienie, bo teraz wszyscy po prostu jest takim cała uwaga jest skierowana właśnie na sztuczną inteligencję, a tutaj wiesz, no jak w tym memie z tymi dwoma dziewczynami i chłopakiem, który no, szliśmy tutaj przecież z Bitcoinem, a tu nagle wiesz, sztuczna inteligencja. Szczepan się odwrócił. No niech ktoś Tak, zrobi tego mema. wszyscy Jak ja mają idę z teraz- Lechem za rękę, Tak, tak. I Szczepan patrzy na sztuczną inteligencję. Więc no to okej. tutaj Ale- wszyscy mają uzasadnione pretensje do ciebie, że tutaj skupiamy się na sztucznej inteligencji. Zdradziłem Ja Bitcoin. cały czas czekam właśnie, gdzie jest połączenie. Może jakimś Ale ja cudem. moim zdaniem oczywiste połączenie w tym tygodniu, które tego nie rozumiem, czemu jeszcze nie poszły jakieś wielkie oświadczenia. Cały świat krypto powinien iść od razu w to. O czym mówię? Mówię o tych pluginach do ChatGPT. Wyobraź sobie plugin do Lightninga. Co łatwiej zaimplementować? Plugin do Lightninga czy plugin do obsługi karty kredytowej? Ty sobie wyobrażasz, że ChatGPT robi za ciebie zakupy na jakimś sklepie online twoją kartą? Przecież to jest niemożliwe, żeby to zaimplementować. Ale jakby podłączyć portfel Lightning, co za problem, prawda? Taka sztuczna inteligencja mogłaby Tak. takiej transakcji dokonać, ale kartą już tego nie zrobi, bo ten stary system jest niekompatybilny, bo za dużo po prostu musiałoby być znowu narośl, wiesz, zaraz ChatGPT będzie musiał przechodzić AML i KYC, nie? Wiesz, do tego zaraz dojdzie, nie? No, bo ty wyobraź sobie zrobić cashback wtedy, ty kupiłeś przez ChatGPT, a później mówisz, ej, to nie ja zrobiłem tą transakcję, proszę mi oddać te pieniądze, nie? Te wszystkie chargebacki to by była jakaś totalna zalew, więc tak, obsługa Lightninga przez ChatGPT pluginy, całego DeFi, przecież ChatGPT powinno za chwilę zarządzać całym twoim portfolio DeFi'owym. Może to robić, ale nikt w krypto jeszcze nie zapowiedział, że robi taki plugin. Tylko jeden, co widziałem, to że ChatGPT będzie miał dostęp do aktualnych cen krypto. Co mnie to obchodzi? Ja chcę dokonywać transakcji w Lightningu rozmawiając z ChatGPT, więc zaraz Blue Wallet, Wallet of Satoshi, cały konsensus, cały świat krypto powinien się zrzucić za narobienie pluginów do ChatGPT. To jest moim zdaniem oczywista sprawa, którą, jeżeli nie wiem, z jakiegoś powodu ludzie nie widzą tego w krypto. Ja proponuję na początku zaimplementować, żeby ktoś mógł powiedzieć, daj napiwek kwarantannie z Bitcoinem. 1000 To satoshi. taki plugin zróbmy. Tak. Tak. Ale wiesz, i ChatGPT mówi ci, ty mówisz, że wyślij napiwek, ona ci wyskakuje, otwiera ci twój portfel lightningowy, w której już jest suma, już jest adres odpowiedni znaleziony, tylko masz przyłożyć odcisk palca, transakcja podpisana, No właśnie, wysłana. no tutaj znowu dochodzimy do tego tematu, gdzie w momencie, kiedy sztuczna inteligencja sama będzie sobie kupować serwery za bitcoiny, no to w tym momencie się zacznie. Ups. To jest coś. Ludzie, ja mam wrażenie, że że te rewolucje dzieją się z tygodnia na tydzień, to jest wciąż za wolno. Ta petycja to jest tylko to jest przedsmak tego, co będzie za chwilę, bo te rewolucje dzieją się z tygodnia na tydzień, ale to za chwilę się będzie działo z kilku dni na kilka dni i z dnia na Dobrze, dzień to się ja będą działy. chciałbym wrócić do jeszcze takiego tematu a propos banowania czy zakazywania tego typu technologii. Na kanwie TikToka, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, pojawiły się tam zapisy w tych przepisach dotyczące tego, że jeżeli ktoś z takiej zakazanej aplikacji, widzę TikTok, nie wiem, a to może będzie giełda Binance, tak? ChatGPT. Jeżeli ktoś będzie wykorzystywał do tego celu VPN-a, żeby obejść tego typu blokady, to czeka go kara minimum $250,000 do $1 miliona plus 20 lat więzienia. Czy przepraszam bardzo, możesz to wypikać, No i teraz- czy ich pojebało?
I dlatego ciebie pytam, czy was pytam, bo zawsze sobie rozmawialiśmy tutaj, czy w odcinkach, czy w jakichkolwiek dyskusjach, grupach dyskusyjnych było powiedziane, a jak zakażą, to wszyscy przełączymy się na VPN i nadal będziemy mogli gdzieś tutaj się podłączyć i tak dalej, i tak dalej. No i nagle teraz okazuje się, że będziesz chciał, nie wiem, skorzystać z torrenta, czy z aplikacji Binance'owej, czy z jakiegoś walleta, czy giełdy, która jest no, w Stanach Zjednoczonych na przykład zakazana. No i co? Będziesz ryzykował i używał VPN-a? No, jakbym żył w Stanach czy w No już Polsce, to sama- bym tego nie robił, ale żyję w Paragwaju, także ja będę miał dostęp. No tak, no ale sam fakt tego, że zobacz, aplikacja komputerowa jest zakazana. Aplikacja sieciowa. To by było 5 lat temu, to by było nie do pomyślenia, Tak. nie? Tak. Bo przecież nawet nie wygrali z torrentami, prawda? Czepiali się jakieś tam Kazy, czy tam, pamiętacie, jakieś takie były aplikacje do wysyłania sobie peer-to-peer, to co się dało, to ścigali, nie? Ale nie było tak, że to było zakazane, że było kilka lat więzienia za to, że posiadałeś ten program na swoim komputerze. A tu się zaraz okaże, no proszę mi pokazać pański telefon i policja będzie sprawdzać, czy pan czasem z VPN-a nie korzystał z ChatGPT, nie? Przez VPN. Co? Jakiś w ogóle... Te ich zapisy w tej ustawie, to na pewno to niemożliwe, żeby ta ustawa przeszła w takim kształcie, bo to oznacza koniec wolności słowa w Stanach Zjednoczonych. Koniec. No bo na podstawie tej ustawy można zbanować przecież Twittera też, bo przecież wywołał bankrany i wiesz, zachwiał stabilnością systemu, nie? Już TikTok pali o tego TikToka, to nie o TikToka chodzi w tej ustawie przecież. No ale widzisz, jeżeli sytuacja się robi poważna, to jednak dochodzą tego typu pomysły i dzisiaj nam się wydaje to niewyobrażalne, albo raczej niedopuszczalne, czy w ogóle totalnie oderwane od rzeczywistości, a jednak takie projekty ustaw się pojawiają. No właśnie, Więc nie? Że to oni w ogóle nie na jest takie już pomysły tylko- wpadają tej. Tak. I To jest, ktoś to w że- ogóle rozważa. No, tak jak jakiś podatek od deszczu, nie? W Polsce. To też jakiś... Ja cię kręcę, ale nie wiem, czy to mówiłem tydzień temu, ale jak Stany Zjednoczone zbanują TikToka, to będą protesty ogromne, moim zdaniem, w Stanach Zjednoczonych. Ogromne. To będzie punkt zapalny. No ale z drugiej strony dochodzi do takiej sytuacji, że rozmawiasz ze znajomą i okazuje się, że ona woli spędzać wieczory oglądając TikToka niż wyjść spotkać się ze znajomymi. No, dziwię cię to? Mnie nie szczególnie. No A to ty tutaj sam byś akurat- chciał zakazać wtedy. Ja sam sobie myślę, kurczę, to powinno być zakazane, bo skoro wiesz, ludzie wolą oglądać TikToka niż wyjść spotkać. Ja bym zrobił tak. Ja bym nakręcił TikToka i oznaczył ją i ona scrollując na TikToku zaczęła być mnie Albo krytykującego to, że ona Albo- nie chce wyjść z kolegami. Albo mój syn obejrzał przecież shorta jakiegoś, czytam, który był repostem TikToka, w którym było powiedziane, że szkoła jest bez sensu i on teraz nie chce się uczyć. To jest jakaś masakra. To też powinni tego zakazać. No tak, no, powinni tego zakazać. Dzieci się Dziecko mi zdemoralizowali. Więc. totalnie. No ale to też swoją drogą oczekuję pluginu do ChatGPT, żeby móc z nią przygadać to, do jakich treści mają dostęp moje dzieci. Wideo, co tu które się dzieje, widzicie powiedz mi? aktualnie, to jest 700 000 ludzi, którzy protestują w Izraelu. O, taki cywilizowany I kraj, krzyczą. Izrael. I krzyczą, ponieważ Netanyahu dokonał zamachu prawie, że wiesz, chciał ukatrupić system sprawiedliwości. Taki zrobił, wiesz, taki wałek trochę jak PiS w Polsce, czyli skok na sądy, po to, żeby sobie po prostu wiesz, dyktować politycznie prokuratorów i sędziów. No i Ale ludzie rozumiem, wyszli na ulicę. pokazujesz to, że z jakiego względu? Ze względu na to, że to jest z TikToka filmik. Tak film nie znajdziesz na YouTubie, na Instagramie, nie znajdziesz ani jednego filmiku z protestami z Izraela. Gdzie tam miliony ludzi wychodzi na ulicę. Nie znajdziesz na YouTube Shortach, na Instagramie, Reelsach, nie znajdziesz tych filmików w ogóle. Ale na TikToku znajdziesz. Ja się pytam, czy to TikTok? To TikTok jest
osadą wolności słowa, to TikTok jest bastionem? To chyba nie coś się komuś gdzieś popierdzieliło, nie? Chyba, że albo to przeciwnicy powiedzą, bo TikTokowi zależy, żeby się Izrael wypierdzielił. Zależy Chińczykom przez TikToka, zależy, żeby ludzie robili bankrun w Stanach Zjednoczonych i żeby takie filmiki były kłamliwe, rozpowszechniane w Stanach. Przecież w Chinach takich filmików nie zobaczysz. No i to jest wyjście, tak dalej, wojna bullshitów. No takie żyjemy czasy, kurde. No właśnie, ale Propaganda. TikToka w Chinach nie ma. No nie, bo w Chinach jest, jak to się nazywa? Baidu? Jak to się nazywa ta aplikacja? Coś inaczej. WeChat. ByteDance chyba się nazywa. Mhm. No ale No wszystko się inaczej nazywa, więc poza tym no też chiński TikTok to nie jest TikTok, nie? To jest zupełnie inna aplikacja. Ona może no działa natomiast podobnie mechanicznie, też co jest zastanawiające, że rząd chiński nagle dopuścił do tego, żeby firmy kryptowalutowe w Hongkongu mogły sobie swobodnie funkcjonować, więc widać jakąś nietypową odwilż w Chinach. ale wydaje mi się, co że to jest jakaś po prostu, wiesz, za przeszłość. Bo przecież o tym Hongkongu już słyszeliśmy jakiś czas temu, że to będzie możliwe i to wydaje mi się, że to po prostu weszła w działanie ustawa, którą napisano już wcześniej, nie? Zanim jeszcze była ta operacja Choke Point. w Chinach. No w Hongkongu, nie? No to w sumie to Mhm. Chiny, nie? No tak właśnie odnośnie protestów, nie wiem, pokazuję, bo może ktoś z was nie ma dostępu do niecenzurowanego internetu, także to jest akurat Paryż. Nie wiem, wygooglujcie sobie, jak wyglądają ulice Paryża dzisiaj, bo są całe zawalone śmieciami, bo śmieciarze od 2 tygodni nie wywożą śmieci, także dojdzie tam za chwilę do jakiejś katastrofy ekologicznej w Paryżu, już nie mówiąc o tym, że państwo jest w takim chaosie. Ja nie rozumiem Macrona, który, wiesz, uparł się na podniesienie wieku emerytalnego. Przecież przy takich rozróbach to on powinien wyjść i powiedzieć, dobra, nie podnosimy, możecie wszyscy iść do domu. Aha, no to nie ma powodu, dla którego będziemy robić grandzić i po prostu za tydzień zaproponować tą samą zmianę, tylko innymi słowami, no nie? I wtedy już ludziom się nie będzie chciało wychodzić, no bo jakby podzielisz ich, nie? Na tych, co skumali, że to jest druga próba i na tych, którzy myślą, że jednak już nie trzeba wychodzić na ulicę. Taki wałek był Myślę, i tak dalej. ja mam jeden prosty sposób. Trzeba wszystkim zablokować konta bankowe i od razu wrócą do domu. W sumie, tak, i TikToka. W Kanadzie zadziałało, także po co, jeżeli chcesz, jak ja będę tutaj u władzy, to wszystkim będę po prostu blokował konta bankowe i nie będę miał żadnych protestów. Będę mógł wprowadzać dowolne ustawy, będę mógł zlikwidować 500+ i nikt nie będzie protestował. No. Geniusz. Jak podsumowany, bryliant po prostu. Oczywiście zlikwiduję jeszcze gotówkę, żeby nie mogli ludzie uciec do gotówki. No i oczywiście zakażę VPN-ów, żeby ludzie nie mogli korzystać z Bitcoina przypadkiem. Co tam jeszcze zablokuje? Co jeszcze? Wolność słowa proponuję blokować. To zawsze działa. Już wiem, co jeszcze zrobię. Jeszcze wprowadzę obowiązek jazdy samochodami elektrycznymi, które będzie można centralnie wyłączyć w ministerstwie. Wszystkie, żeby ludzie nie mogli wyjechać. No myślę, że jeszcze parę... Aha, no jeszcze parę aplikacji by się wdrożyło. No weź. Jakieś tam punkty społecznościowe, nie? Jakaś taka ocena obywateli. A tak, dokładnie. A w ogóle, co tam za akcja z Mencenem jest w Polsce? Powiedz, bo ja tam tu zza oceanu to tak tylko na Twitterze czasem widzę, że jakaś gówno burza wokół, że darmowy PR robią Mencenowi w mediach. Tam się okazuje, że on jest trzecią siłą polityczną, nie? Zostawmy politykę. Mnie tylko interesuje to, czy... Piątka czy Wilczyńskiego. Piątka. Dobrze, czyli tak, piątka. Obowiązek jazdy samochodem elektrycznym, zakaz gotówki. Ban na krypto. Ban na gotówkę. Możliwość wyłączenia wszystkich rachunków bankowych. Ban na VPN-y. Dodatkowo... Ban na TikToka. Ban na TikToka, dokładnie. I ban na GPT.
Dokładnie. Zbanować wszystko. Zakażemy wszystkiego. No. Jestem ciekaw. Fajnie tam. Ciekawie się to zapowiada. No dobra, słuchajcie. Na koniec nie mamy przygotowanego filmu żadnego, niestety dla was. Dajcie znać, jak wam w mieliśmy komentarzach. tylko film, słuchajcie, o przerabianiu krowiego łajna na bitcoiny mieliśmy. Ale to 11 długie. minut, także bardzo ciekawy proces przerabiania krowiego gówna na bitcoiny. Brzmi fascynująco. I też tak wygląda zresztą. Dajcie znać w komentarzu, proszę was, jak wam się podoba nowa godzina, bo bardzo prawdopodobne, że ta godzina właśnie zostanie. Wybaczcie za drobne zamieszanie w tych godzinach. Na pewno na bieżąco na Telegramie będziemy was informować, jak to będzie wyglądać. No i cóż, nie ma co przedłużać, bo u was już jest późno. Lechu ewidentnie ma dzisiaj mniej energii, ja zauważyłem, także dajcie mu łapkę w górę na pokrzepienie serca, bo coś dzisiaj tak mało tych łapek w górę. Dziękujemy wszystkim, Marcinowi, Pawłowi, Filipowi, Dawidowi, Wymianie Krypto i Jackowi za 6 lajków, które nam tutaj przynajmniej StreamYard pokazuje. I prosimy was o ciekawe projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do promocji Bitcoina. Bitcoina. Także dajemy wam takie wyzwanie i czekamy na wasze I będziemy kolejne promować propozycje, takie. kolejne projekty i dawajcie je. Tak, będziemy promować takie, co? Tak. Jak ktoś zintegruje AI do Bitcoina, to wszelkie sposoby będziemy Czekamy tutaj na pompować pierwszy i plugin promować. lightningowy. Dajcie znać, czy łapkę w górę, jak umiecie programować, a jak nie umiecie programować, to ChatGPT za was zaprogramuje. Jasne. Dobra. To co? Miłego wieczoru wam życzę. Uciekam. Papa. Na razie. Cześć. Hej.